Hejka kochani, oto Kuala Lumpur, czyli nowoczesne, gorące i tętniące życiem serce Malezji. W tym odcinku zapraszam Was na 5 dni pełnych odkryć, wrażeń i smaków Azji. Opowiem Wam o tym, jak zorganizowaliśmy taki wyjazd, gdzie się zatrzymaliśmy, ile nas to kosztowało oraz oczywiście, co warto zobaczyć. Czeka na Was ponad 10 top miejscówek, lokalne polecajki, trochę street foodu, praktyczne wskazówki, a także chwile relaksu na basenie czy długie spacery po tutejszych fenomenalnych parkach. Także zapraszam na Kuala Lumpur naszymi oczami. Podróż zaczynamy w Berlinie, skąd lecimy do Stambułu. Lot trwa około 3 godzin, szybki posiłek, odpalamy film i już jesteśmy na przesiadce. Po krótkim, 3-godzinnym postoju w Stambule ruszamy dalej, prosto do Kuala Lumpur. W samolocie klasycznie filmy, jedzenie, trochę snu i po 10 godzinach lądujemy w Malezji. Cała podróż w obie strony liniami Turkish Airlines kosztowała nas około 3300 zł za osobę z bagażem 23 kg. No i dolecieliśmy. Jako że lotnisko w Kuala Lumpur leży ponad 50 km od centrum, to do centrum pojechaliśmy pociągiem Clia Express. Bilety kupiliśmy wcześniej przez Klook'a za $20 w dwie strony za osobę. Po niecałej godzinie dojechaliśmy na stację KL Central, gdzie szybko coś zjedliśmy, złapaliśmy kawę, a potem złapaliśmy graba i pojechaliśmy prosto do naszego hotelu. Jeżeli chodzi o apartament, to tym razem rezerwację zrobiłam przez Airbnb. Zatrzymaliśmy się w dużym kompleksie mieszkaniowym KLCC Executive Suite. Lokalizacja była mega spoko, a samo mieszkanie miało wszystko, czego trzeba. Małą kuchnię, biurko do pracy, czystą łazienkę i przede wszystkim widok na panoramę Kuala Lumpur. A na dachu super basen idealny do chillowania w obliczu tutejszych temperatur. Widoczki z góry piękne, basen super zadbany, wygodne leżanki na tarasie, więc super spocik na relaks po całym dniu zwiedzania. Stary śpi. Nie za dobrze Ci? A jako że w Kuala Lumpur ciągle jest gorąco, to wieczorkiem też wracaliśmy się popluskać i popatrzeć na rozświetloną panoramę miasta. Wchodzimy. Za 6 nocy zapłaciliśmy, uwaga, 765 zł, więc naprawdę świetny deal. Zaczynamy nasz tour po Kuala Lumpur. Spędzimy tutaj 5 dni i dzisiaj na planie mamy jedne z dwóch takich największych atrakcji tutaj w Kuala Lumpur. Łukasz robi łapę, bo ten kokos to waży takie sążne 3-4 kg chyba. No i mamy Petronas Towers. Ogromniaste. W samym sercu Kuala Lumpur wznoszą się dwa stalowe giganty, czyli Petronas Twin Towers. Przez kilka lat były najwyższymi budynkami świata i do dziś pozostają symbolem nowoczesnej Malezji. Każda z wież ma 452 metry wysokości i 88 pięter, a łączy je most Skybridge zawieszony na wysokości 170 metrów. A tam wysoko na 86 Macie punkt widokowy, z którego fajnie widać miasto. Natomiast wewnątrz znajdziecie ponad 350 sklepów w ogromnym centrum handlowym Surya KLCC. Do tego masa restauracji. My trafiliśmy do Spice Guys Banana Leaf i serio, jedzenie było przepyszne. to było super dobre. A na deser oczywiście klasyka. Cinnamon smak blisko. Niebo. Przepyszne. No i oczywiście pamiętajcie, żeby pójść pod Petronas również wieczorem, bo w podświetleniu wieże wyglądają jeszcze lepiej. No i wychodzimy z tego gigantycznego centrum i pokażemy Wam przepiękny KLCC Park tutaj tuż obok Petronas Towers. Zaraz u podnóża Petronas Towers znajduje się zielona oaza w samym sercu miasta, czyli KLCC Park. To świetne miejsce na spacer, odpoczynek po zwiedzaniu i naładowanie baterii wśród drapaczy chmur. Park został zaprojektowany tak, aby stworzyć kontrast między miejską dżunglą a prawdziwą zielenią. Znajdziecie tu alejki, fontanny, mosty, ścieżki rowerowe czy duże place zabaw.
A tutaj jest basen, można się pokąpać. Tutaj macie stację do uzupełniania wody. Tu Łukasz właśnie uzupełnia towar. Sztos. Podczas spaceru tutaj będziecie mieli okazję podziwiać przepiękną panoramę miasta, a w tle gigantyczne wieżowce, które szczególnie przy ładnej pogodzie robią niesamowite wrażenie. No spójrzcie sami. Ogólnie park bardzo super, bardzo zielony, bardzo zadbany. Dochodzimy do końca i dalej widzimy w oddali piękne Petronas Towers. Super miejsce, taka dżungla w centrum miasta. Polecajka, jedno z fajniejszych miejsc tutaj w Kuala Lumpur, zdecydowanie. A, i zajrzyjcie też tutaj wieczorem, bo tuż przy Petronas co godzinę, bodajże od godziny 20, czekać tu będzie na Was wodny pokaz. Znowu jesteśmy koło Petronas, mamy już na liczniku chyba 22 000 kroków. Petronas świeci się pięknie. I czekamy na water show. Metrów, a my zapindalamy, nie krzycz, a my zapindalamy na KL Tower, bo chcemy zobaczyć zachód słońca, którego pewnie nie będzie widać, ale chociaż takie golden hour, jak te neony zaczną błyszczeć. A teraz czas na ponad 420-metrową KL Tower, czyli jedną z najwyższych wież widokowych w Azji. Wjazd na górę jest płatny, a bilety najlepiej rezerwować kilka dni wcześniej, bo czasem limit miejsc znika bardzo szybko, podobnie zresztą jak w przypadku Petronas Towers. A tutaj zobaczcie, jaki widok mieliśmy, gdy wjechaliśmy na górę. Dojechaliśmy do góry i zobaczcie tutaj, jaki mamy widok na ten wieżowiec Merdeka, ten drugi najwyższy na świecie, tuż po Burj Khalifie. I tu widoczek jeszcze na Petronas Towers. Atrakcja zajęła nam dosłownie kilka, może naście minut, może z 12-15 minut. Jak na tą cenę, jak dla mnie trochę drogo, bo kosztowało 100, zabukowaliśmy sobie na Klook'u i ogólnie ciężko było w ogóle się tutaj wbić. Tylko dzisiaj nam się udało i zarezerwowaliśmy 2 dni wcześniej, więc nie jest to takie proste. I jak za tą cenę, to dla mnie trochę mało i jest słabe utrzymanie tego tarasu, bo jak widzicie, nie wygląda jakoś on super, ale no widok jest. Ogólnie i tak byśmy tu przyszli, bo panoramkę trzeba zobaczyć, ale pewnie jak jest niebieskie niebo i lepsza aura, to pewnie się bardziej opyla. Teraz mamy kilka minut później, zaczyna się robić fajnie, bo wszystkie neony się włączają i światła i całe miasto błyszczy pięknie. I wbijamy na najbardziej znany Night Food Market tutaj w Kuala Lumpur. Kolejne miejsce to Night Market Bukit Bintang, czyli miejsce pełne kolorów, świateł i niezliczonej ilości jedzenia do spróbowania. Już na starcie zgarnęliśmy pyszne mango smoothie, a potem rozpoczęła się prawdziwa uczta. Powiem tylko tyle, było pysznie. Innego dnia spróbowaliśmy kurczaka z suszonym chili. Ostra. Ale to jest dobre, to jest dobre. Spicy. A jeszcze innym razem trafiliśmy na coś takiego. To miejsce to zdecydowanie spot dla fanów street foodu i najlepiej odwiedzić je zdecydowanie wieczorem. Dzisiaj znowu mamy farcik z pogodą, pięknie jest i idziemy na taki tor saneczkowy Skyline, bierzemy graba i jedziemy około pół godzinki stąd, trochę poszaleć, a potem znowu skoczymy do centrum. Lecimy. Teraz czas na Skyline Luge, czyli jedną z moich ulubionych atrakcji w okolicach Kuala Lumpur. To miejsce oferuje niesamowitą zabawę dosłownie dla wszystkich. Znajduje się w Gamuda Luge Gardens, około 29 km na północ od centrum Kuala Lumpur. Ze względu na ilość przesiadek zdecydowaliśmy się ponownie pojechać grabem. Dotarliśmy grabem, mamy jakąś godzinkę, więc idziemy na kawę. Mamy 11, czas naszej rezerwacji, idziemy zjeżdżać! I mamy 4 wjazdy i zjazdy i są 4 różne trasy. Jedna jest szybka, jedna jest taka rekreacyjna, także postaramy się stopniowo. Zakładam chesta i pokażę Wam, jak to wygląda.
Na miejscu odbieramy rezerwację w kasie, zakładamy kaski i wsiadamy do kolejki krzesełkowej, która zabiera nas na sam szczyt stoku. Otacza nas przepiękna zieleń, a po krótkim instruktażu ruszamy na trasę. No to teraz krótka kompilacja z tego, jak to mniej więcej wygląda. Właśnie jedziemy na ostatni zjazd, tym razem ekspres, ale ogólnie jest sztos. Ostatni zjazd. A na koniec oczywiście zrobiliśmy sobie mały pościg i jak widzicie niestety masa wygrała. Już jesteśmy było ekstra i można sobie wziąć fotki. Ja sobie wybrałam 3 i kosztowało to 30 ringgitów. Już dostałam maila, także już mogę sobie pobrać digital version. Było ekstra. Jak dla mnie chyba na razie najfajniejsza atrakcja to jest w okolicy Kuala Lumpur. Totalnie warto. Kolejek nie było jakichś super dużych. Super fun. Tego dnia czeka nas dzień zabawy, czyli Genting Highlands. To górskie kurortowe miasteczko położone około godzinę drogi od Kuala Lumpur. Słynące z kasyn, centrów handlowych, parków rozrywki i przepięknych widoków. Dotarliśmy tam grabem, którego zamówiliśmy sobie z góry dzień wcześniej na 8 rano. Na miejscu było dość pusto, więc nawet nie musieliśmy stać w żadnej kolejce, także od razu wskoczyliśmy do gondolki. Bilety zabukowaliśmy sobie na oficjalnej stronie, bo jak się okazało było taniej niż na Klook'u i na Get Your Guide i wyszło na polskie blisko 80 zł za osobę, a tutaj ten przejazd kosztował nas mniej więcej 20 ringgitów round trip na osobę w dwie strony tą kolejką. Ona jedzie jakieś 15 bodajże minut, więc za jakieś 10 powinniśmy być na górze. Podczas jazdy kolejką można wysiąść w połowie i zobaczyć słynną chińską świątynię o tej oto nazwie. Niestety my byliśmy już spóźnieni, bo dojazd zajął nam trochę więcej czasu niż przewidywaliśmy. Ponad 4 godziny, żeby dojechać z Kuala Lumpur tutaj, a normalnie się jedzie około godzinę 30 chyba max. Jechaliśmy tempem żółwia absolutnie całą trasę. Także odpuściliśmy zwiedzanie, ale z gondolki świątynia wyglądała naprawdę pięknie. Wygląda całkiem fajnie i nawet nie ma jakoś dużo ludzi na chodniczkach. Łukasza pierwszym priorytetem jest oczywiście żarcie, więc najpierw idziemy coś złowić, a potem idziemy się trochę pobawić. Po przyjeździe na górę gondolka prowadzi nas do przeogromnego centrum handlowego, które wyglądało serio imponująco. Jest też wewnętrzny theme park i na pewno tam pójdziemy, bo jest jeden rollercoaster wewnątrz centrum handlowego, więc trzeba to sprawdzić. A my po kilku minutach błądzenia trafiamy do tutejszego parku rozrywki, czyli Genting Sky Worlds. Już na starcie jest super kolorowo. Łukasz zaczął od swojej ulubionej atrakcji, czyli jedzenia, a potem ruszyliśmy spacerkiem fajnie stylizowanymi uliczkami, odhaczając kolejne atrakcje. A w tym m.in. kręciołek Alpha Space, kolejkę z epoki lodowcowej, paradę filmowych słodziaków, przepyszne lody mango czy latanie na kolejce Defender. Potem zahaczyliśmy o Skytropolis, czyli park rozrywki wewnątrz centrum handlowego. Wewnątrz rollercoastery, karuzele, interaktywne zabawy i kolorowe strefy tematyczne. Ja wykupiłam sobie pojedynczą przejażdżkę na jedną ekstremalną atrakcję, czyli przejazd wewnętrznym rollercoasterem Super Glider. Ten o. 22 ringgity i idę na free ride. Idę! Zdecydowanie najlepsza. A potem zrobiliśmy sobie przerwę w naszej ulubionej tutejszej kawiarni Zeus Coffee. Cheers! Powrót już bez niespodzianek, wróciliśmy grabem w jakieś 45 minut. Hejka, dzisiaj wstajemy wcześnie rano i uderzamy na jedną z masy tutaj w Kuala Lumpur, czyli na Batu Caves. Jest to świątynia z jaskinią, której strzeże taki wielki, ponad 40-metrowy posąg. Także lecimy na metro, potem chyba tramwaj i udajemy się do Batu Caves. Kolejny przystanek to Batu Caves, czyli jeden z najbardziej znanych punktów w Malezji. Miejsce jest nieco oddalone od centrum Kuala Lumpur, ale na szczęście kursuje tam bezpośrednie metro, więc dojazd pod samą jaskinię jest naprawdę prosty.
Tu na wejściu wita nas imponująca 42-metrowa złota statua Lorda Murugana, drugiego najważniejszego bóstwa w hinduizmie. To najwyższy posąg hinduistycznego boga poza Indiami i jeden z symboli Malezji. Za nim rozciągają się 272 kolorowe schody prowadzące do głównej jaskini, w której znajdują się świątynie i liczne formacje skalne. No i zaczynamy workout. Uwaga, przed nami 272 schody do jaskini, także let's go. My odwiedziliśmy oczywiście to miejsce, bo to jedno z must-see w Kuala Lumpur, ale szczerze mówiąc, było tam zdecydowanie za dużo ludzi i przede wszystkim gołębi, za którymi osobiście nie przepadam. Także odhaczone, statua imponująca i rzeczywiście fajny kontrast z kolorowymi schodami, ale samo miejsce jakoś szczególnie mnie nie urzekło. No jaskinia Jaskinia ogromna, tam dalej można iść do świątyni, ale trzeba iść na boso i nie za bardzo mi się to podoba, więc pasujemy tutaj. Batu Cave jest odhaczone, nie jest to jakiś nasz typ atrakcji, ale jest to must-see w Kuala Lumpur, więc check. Byliśmy w Maczku na kawie i tutaj taki przepiękny park koło naszego hotelu i właśnie zdecydowaliśmy sobie wracać przez niego, patrzcie. A pogoda dzisiaj to jest po prostu petarda. Czyste niebo, upał. To jest to. Inną odkrytą przez nas perełką był park Titiwangsa, na który natknęliśmy się zupełnie przypadkowo, gdyż znajdował się tuż obok naszego hotelu. To przepiękna zielona przestrzeń, idealna na spacer, jazdę rowerem czy odpoczynek nad jeziorem. Mnóstwo miejsca do chodzenia, biegania, relaksu, czyli naprawdę fajny spot, który bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Tak coś czułam, że ten park to idealne miejsce na skatepark i jak się okazuje jest całkiem fajna plaza. Poszalałabym, gdybym miała sprzęt, już Wam pokazuję. Idziemy kilka metrów dalej i mamy tutaj całkiem fajny gym z rureczkami do kalisteniki, podciągania się, także też fajnie. Ogólnie to park chyba ciekawszy niż KLCC, nie? Bo tu jest dużo więcej do roboty, jest bardzo duży. Skateparki, siłownie, place zabaw, baseny, fontanny, przepiękne palmy, także jak dla mnie chyba, jak na razie, nawet bardziej niż Perdana Botanical Garden mi się podoba, więc jak dla mnie chyba topka takich parków, ogrodów tutaj w Kuala Lumpur, super. Idziemy sobie, a tu taki duży waran, zaraz Wam pokażę. I wbijamy teraz na Perdana Botanical Gardens. Kamera umiera, więc przerzucam się na iPhone'a. Kolejnym przystankiem był Perdana Botanical Garden. Przepiękne miejsce na spacer pośród natury. Ogromna liczba roślin, wszystko mega zielone i zadbane. Naprawdę czuć tu spokój w samym sercu miasta. Cały ogród bardzo przypominał mi ten słynny ogród, który odwiedziliśmy kiedyś w Singapurze. Idealny na odpoczynek i chwilę oddechu po miejskim zgiełku. Uwaga, mamy warana, coś wcina. Malutkiego. Poza miejscami, które pokazałam Wam wcześniej, odwiedziliśmy jeszcze wiele innych ciekawych punktów na naszej trasie. Zapraszam Was teraz na krótki spacer ulicami Kuala Lumpur, żeby poczuć klimat miasta i zobaczyć, co jeszcze udało nam się odkryć. Oto wieżowiec Merdeka, nowoczesny gigant w sercu Kuala Lumpur i drugi najwyższy budynek na świecie. Z zewnątrz robi ogromne wrażenie, a jego szklana fasada pięknie odbija światło. Potem po drodze mijamy Jalan Alor Food Street, czyli kultową ulicę w Kuala Lumpur pełną straganów i lokalnego jedzenia. Przeszliśmy się tu rano, więc wiele straganów jeszcze nie działało, ale odwiedziliśmy miejsce Butter Kaya Toast, gdzie spróbowaliśmy takich oto rzeczy i zapiliśmy pyszną coconut coffee. Dalej trasa doprowadziła nas do takiej oto dzielnicy w Chinatown, czyli artystycznego miejsca słynącego z przepięknych murali. Idąc dalej minęliśmy Sri Mahamariamman Temple, sorry, na bank źle to wymawiam, czyli rzucającą się w oczy kolorową świątynię, która jak się okazuje jest najstarszą świątynią hinduistyczną w Kuala Lumpur. A kilkaset metrów później budynek Sultan Abdul Samad, czyli zabytkowy budynek rządowy, znany z charakterystycznej architektury w stylu mauretańskim i imponującej wieży zegarowej.
Do tego wędrując po mieście niemal codziennie przechodziliśmy przez Bukit Bintang Crossing, czyli najbardziej popularne i zatłoczone skrzyżowanie w Kuala Lumpur. Tu nieustannie coś się dzieje. Światła, tłumy, sklepy i całodobowy ruch. A teraz jeszcze dwie kwestie organizacyjne, czyli transport i waluta. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, korzystaliśmy głównie z metra, bo działało naprawdę sprawnie. Sieć jest rozległa i dobrze zaplanowana, stacje czyste, a wszystko bardzo intuicyjne. Bilecik w formie żetonu kupuje się w automacie i od razu można wsiadać. Linie metra są punktualne i logicznie łączą główne atrakcje miasta oraz dzielnice handlowe. I tutaj macie tylko dla kobiet przedziały, a tu dla wszystkich. Dojechaliśmy i teraz musimy wrzucić żetonik i wychodzimy. Walutą Malezji jest ringgit malezyjski. I oto ringgit mamy 1, 5, 10, 20 i 50. Bardzo fajnie się używa, ponieważ przelicznik jest bardzo podobny. Na dzień dzisiejszy mamy coś takiego, że 10 ringgitów to jest około 9 zł. Także nam Polakom bardzo łatwo przeliczać ceny podczas zwiedzania. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie znaleźli jakiegoś słodkiego kotka. Spójrzcie tylko na to maleństwo. Yesus Maria! Jangan lupa! No i po kilku intensywnych dniach w Kuala Lumpur czeka nas prawdziwa przygoda, czyli 2 miesiące życia w Azji, podzielone między wietnamskie Da Nang oraz indonezyjską wyspę Lombok. Montaż tych materiałów planuję rozpocząć tuż po publikacji tego odcinka, ale jeszcze nie wiem, kiedy zostaną opublikowane. Wiem natomiast jedno, warto będzie zaczekać. Tymczasem wielkie dzięki za wytrwanie do końca oraz za każdą formę wsparcia w postaci lajka, komentarza czy nowego suba. To wiele dla mnie znaczy. Tymczasem dzięki bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!